Czego fundusze venture capital oczekują od founderów? I czy jako founder masz odpowiedź na pytanie, czego ja oczekuję od funduszu VC? Rozmawiam o tym z Marcinem Bielówką i Marcinem Molo, partnerami w InnoVenture i weteranami jak mało kto polskiego rynku venture capital. Co zrobić, żeby się dogadać i co zrobić, żeby się nie dogadać? Jakie najczęstsze błędy popełniają zarówno VC, jak i founderzy? Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. A z tej strony Maciej Szczerba, witam na kanale Sherpa Search on Tech. Dzisiaj mamy aż dwóch gości. Marcin Bielówka, Marcin Molo, partnerzy zarządzający InnoVenture, wiodący polski fundusz, jeżeli chodzi o Deep Tech i o inwestowanie w naukę w fazie seed, weterani polskiego rynku inwestycji w startupy, inwestorzy w takie spółki jak Synerise czy SDS. Witam Was bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. My dziękujemy. Dzień dobry. Na początek takie pytanie. Przychodzi inwestor, młody człowiek, startupowiec do funduszu. Co powinien mieć w głowie, jak powinien myśleć, czego ten fundusz od niego oczekuje, żeby mu pomóc, żeby zainwestować? Zanim zacznie chodzić do funduszy, to powinien troszeczkę dowiedzieć się, czym są fundusze. Jak zrozumie, czym jest fundusz, to będzie mu dużo łatwiej z funduszem rozmawiać. To jest taka uwaga ogólna o wszystkich funduszach. A drugi punkt, no to dowiedzieć się o tym konkretnym funduszu, do którego idzie. I wracając do tego pierwszego punktu, no to fundusz to są, można powiedzieć, inwestorzy, czyli tak zwani LPC, których pieniądze inwestują osoby zarządzające, czyli partnerzy zarządzający, inaczej GPC, chociaż będę starał się unikać tych takich kalek, znaczy może nie kalek, co zaśmiecania języka słowami angielskimi, ale przepraszam z góry, jak mi się nie uda, bo branża jest bardzo pod tym względem językowo popsuta. Czyli fundusz to są pieniądze inwestorów. Ci inwestorzy lokują pieniądze na długi czas, z swojego punktu widzenia w takie, można powiedzieć, nieatrakcyjne aktywo, jakim są udziały w funduszu. Nieatrakcyjne dlatego, że jest ono bardzo długo zbywalne, jest jakby niezbywalne tak naprawdę, tak? Znaczy czeka się na dopiero realizację wyjść, zamknięcie funduszy, natomiast dość trudno jest sprzedać wcześniej udziały w funduszu, obarczone znacznym ryzykiem, wobec czego oczekują bardzo wysokiej premii. Fundusze inwestują zawsze w wiele projektów, budują portfel i w tym portfelu muszą się znaleźć tylko takie spółki, które mają potencjał bycia jedną, jedyną spółką, która zwróci pieniądze za wszystkie nieudane inwestycje. Wiadomo, będzie lepiej, jeżeli tych spółek udanych będzie więcej, natomiast no, statystycznie musimy myśleć w ten sposób, że w funduszu większość projektów nie wychodzi, a ten 1, 2 czy 3 projekty muszą zarobić za wszystkie te projekty, wobec czego każdy z tych projektów musi być projektem takim bardzo mocnym, z dużym potencjałem wzrostu, czyli można powiedzieć, że fundusze nie inwestują w biznesy, które mogą być fajnymi biznesami rodzinnymi, o jakimś takim przyzwoitym miesięcznym stałych dochodach, no bo to są projekty fajne dla założycieli, ale nie dają funduszowi potencjału zwrotu. I to jest taka ta uwaga jakby ogólna. Natomiast jakby w szczegółach fundusze się będą od siebie różnić, no bo część funduszy, tak jak na przykład w polskich warunkach, będzie miało na przykład jakieś wsparcie publiczne i wtedy troszeczkę już jakby oprócz tego celu, którym jest zarobienie pieniędzy, pojawia się jakiś element misji, czyli jedne poszukują bardziej projektów naukowych, inne bardziej impaktowych i dlatego wtedy należy poznać dany fundusz. Oczywiście, jak się zagłębimy, każdy fundusz ma jakąś strategię, czyli oznacza to, że inwestuje w projekty na przykład z jakiejś branży, więc jakby to warto sobie wcześniej sprawdzić. Jeżeli to będziemy wiedzieli, no to rozmowa z funduszem będzie już trochę łatwiejsza. No, Marcin tutaj w dużym stopniu wyczerpał temat. Ja bym tylko dodał może, tak uogólniając trochę, że będąc founderem musimy pamiętać zawsze o tym, że to, czego oczekuje, to co fundusz
chce zrobić z naszą spółką, to jest ją sprzedać, bo niekiedy funderzy o tym zapominają, bo wiadomo, że funder zazwyczaj, zakładając startup, nie myśli o jego sprzedaży. To znaczy, może są tacy, którzy myślą, tacy na przykład seryjni startupowcy, ale większość, jeśli ma jakiś pomysł, który myśli, że zmieni świat, to raczej nie myśli o tym, o procesie jego sprzedawania, tylko o jego rozwijaniu, budowaniu i bardzo dobrze, bo founder nie powinien rozwijając startup myśleć o jego sprzedaży, takie jest moje zdanie. Chociaż Nie są od tego tacy, jest tak na founder. przykład można żartować, że są tacy ludzie, którzy nawet o konkretnego kupca, tak? Tak, no są tacy. Produkują Znaczy, ja nie salata, mówię, że tak. to jest zawsze źle, bo są może tacy, to jest specyficzne nastawienie, tacy seryjni startupowcy, którzy mają na przykład swój 5. startup, no to prawdopodobnie już znają tą ścieżkę i wiedzą, że będą chcieli go sprzedać, ale chyba jednak większość, szczególnie takich, z którymi mamy do czynienia, czyli na przykład naukowców, którzy mają pomysł biznesowy, to jednak są ludzie, którzy są zarażeni jakąś ideą, jacyś mają jakiś pomysł na zmienianie świata i u nich myślenie o sprzedaży tego jest na ostatnim miejscu. Natomiast fundusz, no niestety musi o tym myśleć i to musi być myśl przewodnia dla niego. I będąc funderem, musimy pamiętać, że fundusz kupując myśli już o sprzedaży, a przynajmniej powinien. Wynika to z tego, co Marcin powiedział, czyli z jego natury, czyli my musimy oddać pieniądze naszym inwestorom i mamy to zawsze z tyłu głowy, to jest dla nas najważniejsze. Jeśli nie sprzedamy spółek, nie będziemy sprzedawać udziałów w tych spółkach, nie oddamy pieniędzy naszym inwestorom, nie pomnożymy ich kapitału, nie pozyskamy środków na następny fundusz, o czym też wtedy każdy, znaczy może nie każdy, no ale zarządzający funduszami pewnie jakoś tam też myślą, że jeśli osiągną dobre wyniki, to uda im się prawdopodobnie pozyskać inwestorów na swój kolejny fundusz i znowu inwestować. Tak to działa na tym rynku, tak to działa na Zachodzie, w Stanach, gdzie ten rynek powstał i tak myślę będzie działało także u nas. Czyli jako funder musimy pamiętać, że jeśli fundusz w nas wchodzi, to po to, żeby wyjść. I to jest ważna informacja, bo ze startupami to jest trochę jak z dziećmi, prawda? One na początku zwykle wszystkie są, wydają się, przynajmniej my inwestujemy na wczesnym etapie, to zwykle wszystko na początku, nie mówię, że na początku nie ma problemów, prawda, ale one wszystkie są fajne, natomiast później, gdy zbliża się gdy dojrzewają, prawda, nasze oczekiwania wobec startupów rosną i to też funderzy powinni sobie z tego zdawać sprawę, że będziemy oczekiwać wzrostu, pomnażania wartości i dojrzewania tej spółki do takiego poziomu, żeby mogła być sprzedawalna. To jest dla nas bardzo ważne, tak? Funder nie może oczekiwać, że, co niestety jest dość powszechne na rynku VC, szczególnie w Polsce, chociaż myślę, że nie tylko w Polsce. My to nazywamy potocznie tak zwanym roundingiem, czyli że będzie coś sobie robił w długim czasie, a kolejni inwestorzy będą przychodzić, dosypywać mu pieniędzy do spółki, następnie przyjdą następni i znowu, a on będzie po prostu, jego celem jest robienie czegoś w jego mniemaniu fajnego. To tak niestety nie działa. Ale działało To znaczy, chyba, że... tak, powiedziałbym do tych teraz czasów, gdzie nazwijmy Znaczy, to kryzysem, spowolnieniem, jakkolwiek, ale powiedzmy, że w ostatnich no miesiącach tak, niestety. tech dostał mocno po głowie, ale tak, wcześniej widziało się ten rounding mocno. Tak, rounding niestety W czasach, działał. gdy rok 20, 21, tak, kiedy był ten boom taki post-covidowy. Czyli nie wystarczy robić, trzeba mieć plan i ten wzrost musi być ciągły. Wiadomo, że startup na wczesnym etapie nie będzie miał prawdopodobnie zysków, może nie mieć nawet przychodów, szczególnie gdy inwestujemy w spółki takie deep techowe, ale musi się rozwijać, musi pokazywać wzrost wartości, czyli jeśli masz biznes, tak jak Marcin powiedział, który jest stabilny, nie rośnie szybko, to fundusz VC nie jest dobrym adresatem do finansowania tego biznesu, niestety. My nie wchodzimy i żaden fundusz VC raczej nie wchodzi, nie znam takich, w spółki w celach dywidendowych, tak? Czyli że ktoś robi sobie jakiś biznes i on za rok zacznie przynosić jakieś tam małe zyski,
za 2 lata będzie przynosił ciut większy, a my będziemy w tych zyskach partycypować. No tak fundusze nie działają. To nie jest nasze oczekiwanie. Naszym oczekiwaniem jest szybki wzrost, szybkie pomnożenie zainwestowanego kapitału i w przewidywalnym horyzoncie, to jest różnie w przypadku różnych funduszy, ten okres waha się pomiędzy 3, a nawet czasami 10 lat i wydłuża się niestety. To też wskazują na to obserwacje rynku, że okres od wejścia do wyjścia w startupach, i to nie tylko w Polsce, ale też na przykład w Stanach, ulega wydłużeniu. Tak? Kiedyś mówiło się, że było to 3 do 5 lat, w tej chwili no, dłuższe są te okresy, prawda? 7-10 lat. 7-10 lat, prawda? I na to się trzeba nastawić, tak? I też inwestorzy inwestujący w fundusze VC muszą mieć tego świadomość, że ten kapitał jednak angażują na dłuższy, raczej na dłuższy niż na krótszy okres. Co Czego? jeszcze? Mhm. Jeszcze wydaje mi się właśnie, nie wiem czy Marcin powiedział, że warto, interesując się funduszem, poznać jego horyzont inwestycyjny, bo inaczej będzie podchodził do nas fundusz, który dopiero co powstał i ma przed sobą 10 lat, załóżmy jeszcze potencjalnie, czy 7, a inaczej może podchodzić do inwestycji fundusz, który jest w 5. roku swojego działania i będzie musiał go zamknąć. O tym też musimy pamiętać, będąc funderem, że fundusze w większości przypadków, bo nie wszystkie, bo są też fundusze tak zwane evergreen, które działają trochę inaczej, ale takie typowe fundusze tak zwane commitmentowe mają okres otwarcia, inwestowania, a później zamknięcia i rozliczenia z inwestorami. Jeśli mamy fundusz, który już długo działa na rynku i jest prawdopodobnie bliski okresu, w którym będzie musiał zwrócić pieniądze inwestorom, no to jego cierpliwość będzie mniejsza niż takiego, który jest na początku swojego okresu inwestycyjnego. I wtedy może się skusić na inwestycje tak zwane oportunistyczne, czyli takie, które potencjalnie dają mniejszy zysk przy mniejszym jednocześnie ryzyku w przewidywalnym czasie, ale to jest raczej wyjątek potwierdzający regułę niż coś, co powinniśmy sobie zapamiętywać. I fundusze jeszcze jedno, to chyba też mówiłeś Marcin, ale może warto to podkreślić. Działają trochę inaczej niż tacy zwykli inwestorzy, którzy mają awersję do ryzyka, w sensie gdy mamy do wyboru projekt, który da nam dość pewny zysk na poziomie 10 czy 20%, albo projekt, który jest bardziej ryzykowny, ale umnoży nam pomnożenie kapitału razy 10, to fundusz z natury swojego działania wybierze ten projekt z większym ryzykiem, który daje mu pomnożenie razy 10. Tak? Fundusze nie mogą, znaczy nie może zarządzać funduszem venture capital osoba, która ma awersję do ryzyka. Bo to po To jest prostu bardzo niestety istotne stwierdzenie. nie idzie w parze ze sobą. Więc nawet amerykańscy inwestorzy no, mówią, że dla nich bardzo ważny jest potencjał. Tak? Jeśli nie masz tego potencjału, trochę kupujemy marzenia w jakiś sposób, oczywiście możliwe do zrealizowania. Musi być ten element bardzo dużej potencjalnej wartości, czyli paradoksalnie wolimy projekty o potencjalnie bardzo dużej wartości i ryzyku niż takie bardziej zachowawcze, te, które mają mniejsze ryzyko, ale potencjalnie mniejsze pomnożenie wartości typu właśnie 10-20%. Dlaczego tak jest? No dlatego, że właśnie no, taka jest specyfika działania na rynku early stage. I nawet jeśli ktoś ma firmę na wczesnym etapie i uważa, że to ryzyko jest niskie, to prawdopodobnie nie docenia tego ryzyka. Czyli nawet firmy, startupy, które działają na wydawałoby się mniejszym ryzyko, to ryzyko i tak jest dość wysokie, a jeżeli nie idzie za tym potencjalnie bardzo wysokie pomnożenie wartości, no to po prostu nie daje oczekiwanej stopy zwrotu na całym portfelu spółek. I jak pokazują doświadczenia amerykańskich dużych funduszy, zazwyczaj jak popatrzymy na relacje pomiędzy tym, na czym zarabia fundusz, to takiej stopy zwrotu, ale nie samej stopy zwrotu globalnie, ale tym, jak ta stopa zwrotu w poszczególnych spółkach wpływa na stopę zwrotu z całego portfela, to jest to tak, że nie jest to tak, że średnio spółki z portfela dają na przykład 30%. Zwykle część nie daje w ogóle stopy zwrotu, część przynosi stratę, część przynosi jakiś zysk, a jedna lub dwie spółki
co Marcin mówił, dają 95% zwrotu całego funduszu na przykład. I to jest dość normalna sytuacja w przypadku VC, zupełnie nienormalna natomiast w przypadku innych funduszy, innego biznesu. To musimy natomiast pamiętać, że gra na o sumie początku, zerowej. przepraszam, Proszę? Mówię trochę taka gra o sumie zerowej. Nie, raczej bym grą sumą zerowej tego nie nazwał, tylko bardziej taką grą, w której, jeśli by to można przyrównać do na przykład takiej ruletki, to bardziej liczymy wielokrotnie kręcąc kołem, że trafimy w tę jedną liczbę, która pomnoży nam kapitał wiele razy, niż stawiamy na parzyste, nieparzyste. Jasne. Marcin Bielówka. Oczywiście nie traktujemy inwestowania jak ruletki, to też nie Tak, może tak, dobre. tak. Ani jako gry w ogóle. Dokładnie. Ja tam w którymś momencie tylko chciałem się wcisnąć, że no problem w tym, że na początku nigdy nie wiemy, która to jest ta spółka, która nam zwróci, wobec czego szukamy wszystkich takich, które będą miały taki potencjał, aby być tą jedną albo dwoma. No tak, bo wtedy byśmy w pozostałe nie inwestowali po prostu. Dokładnie tak. Czy jako founder, jeżeli przychodzę do funduszu, powinienem mieć jakąś taką checklistę, o co ten fundusz zapytać i czego, jakby, żeby dowiedzieć się, czego ja od funduszu oczekuję tak naprawdę. Czekaj, przepraszam, bo pytałeś, o co ja zapytam, czy o co mnie zapytają? O co ja powinienem jako founder Aha, ja. zapytać? Żeby dobrze ocenić fundusz, czy fundusz jest dla mnie. Ja bym popatrzył, nawet zanim przyjdę do funduszu, no we wcześniejszy track record, przepraszam znowu brzydkie słowo, we wcześniejsze doświadczenie funduszu, w co inwestował, w jakie inwestował projekty, czy inwestował w takie projekty jak mój, czy one się rozwinęły, czy fundusz miał w tym jakiś swój udział. No krótko mówiąc, jeżeli mam projekt biotechnologiczny, to nie idę do funduszu, który wcześniej inwestował, nie wiem, w projekty internetowe, jakieś SaaSy albo gry i odwrotnie. No, do nas nikt nie przyjdzie z grą, no bo my nigdy w gry nie inwestowaliśmy. Nigdy nie mów nigdy, może przyjdzie. Tak, ale no, to jakby mniejszy ma sens. Gra edukacyjna. Spotkania z funduszami są takie, że na początku to jednak fundusze pytają funderów, więc to, co funder powinien sobie zrobić, to powinien sobie wcześniej zrobić research. Przepraszam, powinien sobie zwiat wcześniej zrobić i sobie na to popatrzeć. Spotkania z funduszami to jednak w pierwszym etapie jest pytanie się przez fundusz założyciela o różne rzeczy czy spółki. Tak naprawdę moment ustalania pewnych rzeczy z funduszem przychodzi wtedy, kiedy ustalamy warunki inwestycji, tak? Kiedy my zapytamy funduszu, ile on będzie chciał naszych udziałów, jakie będzie chciał mieć uprawnienia korporacyjne, jakie wyznaczy nam ewentualnie, powiedzmy, jakieś kroki milowe czy zasady, które musimy osiągnąć. Wobec czego no, trudno powiedzieć, co powinienem zapytać funduszu. Raczej powinienem przyjść przygotowany na spotkanie, to będzie bardziej efektywne. Może, wiesz co, nie do końca chyba się zgodzę, bo jednak chyba powinniśmy, tak sobie teraz myślę o tym, bo nigdy nie byłem po drugiej stronie barykady, czyli nigdy nie byłem funderem, który przychodzi do funduszu, więc może my jednak nie mamy do końca świadomości, jak druga strona to ocenia, ale wydaje mi się, że jednak, słusznie Maciej, to jest dobre pytanie, że jednak powinniśmy mieć pewną listę pytań do funduszu również. Mówię, nigdy nie byliśmy funderami, więc może trudno nam na to pytanie odpowiedzieć, ale rzeczywiście, szczególnie gdy jesteśmy funderzy, najczęściej chodzą po wielu funduszach. To bardzo rzadko jest tak, że trafiają do pierwszego maila, wysyłają od razu, dostają finansowanie. Najczęściej to jest, wiemy, jak to jest w spółkach, w które już zainwestowaliśmy i szukają kolejnych inwestorów, że to jest długi proces, żmudny, wymagający wielu rozmów z różnymi funduszami. Rzeczywiście to zadanie sobie pytań na początku, czego oczekuję jako funder od VC, bo pozwoli nam prawdopodobnie wyeliminować z tego procesu fundusze, z którymi szkoda czasu rozmawiać po prostu.
I tutaj może rzeczywiście na wstępie, zanim na przykład wejdziemy w proces, bo zwykle tych spotkań jest kilka, prawda? Na pierwszym się poznajemy, później jakieś pogłębienie, później teraz wiadomo, że spotkania w dużej mierze są online, jak to się od czasu COVID-u już utarło i w sumie ułatwia pracę, że duża część spotkań jest jednak, pomimo tego, że już działamy offline'owo, to jednak dalej jest online. I do tego spotkania fizycznego dochodzi prawdopodobnie już na późniejszym znacznie etapie, ale tych spotkań jest zwykle kilka i rzeczywiście może warto na samym początku, na przykład na pierwszym spotkaniu, zadać te kilka pytań po to, żeby niepotrzebnie nie tracić czasu na następne. I takimi pytaniami na pewno, a być może nawet nie tyle pytaniami, co rzeczami, które możemy sobie sprawdzić nawet bez spotykania się z funduszem, to jest właśnie to, co Marcin powiedział, czyli w co ten fundusz wcześniej inwestował, jak długo działa, to też jest do sprawdzenia, jaką ma kapitalizację, jaki ma tak zwany ticket inwestycyjny. Znowu nie ma na to właściwie polskiego sensownego określenia, czyli jaką ma wartość pojedynczej inwestycji. No żeby się nie przestrzelić, bo jeżeli szukamy na przykład, jesteśmy funderem, który jest już na etapie, nie szukamy pierwszego inwestora, tylko szukamy na przykład kolejnej rundy na załóżmy 10 milionów złotych, no to bez sensu jest trafiać do funduszu takiego jak InnoVenture, prawda, który inwestuje, wiadomo, że ma ticket inwestycyjny 1 milion złotych, no i może wprawdzie przyłączyć się do jakiejś większej rundy, no wtedy oczywiście to ma sens, ale jako do jedynego inwestora na pewno nie warto, tak, bo wiadomo, że nie zainwestuje takiej kwoty, jak oczekujemy. Ale to są rzeczy, które można sprawdzić na etapie jeszcze zanim porozmawiamy z inwestorem. Natomiast co do pytań, no to na pewno warto zadać pytanie o horyzont inwestycyjny, tak żeby później nie było tego rozjazdu pomiędzy naszymi oczekiwaniami żeby nie wyszło tak, że wszystko jest w porządku, ale my chcemy, żeby fundusz został u nas 5 czy 10 lat, a fundusz chce wyjść po 3, prawda? No bo to zawsze utrudnia mocno współpracę. Warto zapytać, bo fundusze też są różne, jaki charakter współpraca ma z funduszem, jak fundusz współpracuje ze spółką, bo też jest wiele funduszy, jedne są bardziej aktywne, inne są bardziej pasywne. My jesteśmy funduszem, który jest zdecydowanie aktywnym, czyli z jednej strony staramy się pomagać spółkom, ale z drugiej strony przez niektóre spółki nasze działania mogą być uznane za troszkę zakłócające, może zakłócające to ze słowo, ale absorbujące. Trochę wtrącanie się, prawda? Czyli jeśli ktoś jest na przykład, oczekuje od inwestora daj pieniądze i się nie wtrącaj, to może niekoniecznie my bylibyśmy tutaj najlepszym adresatem. A jak ktoś oczekuje pomocy, to A jeżeli oczekujesz pomocy i na przykład masz czas, żeby co jakiś czas się z nami na przykład online spotkać, prawda? Wiadomo, że te spotkania są częstsze w początkowym okresie działania spółek, później gdy ten biznes okrzepnie, gdy wchodzą na przykład kolejni inwestorzy, to te nasze spotkania ze spółkami są już rzadsze. To nie jest tak, że na przykład z każdą spółką musimy co tydzień koniecznie się spotkać. To też nie zawsze tak trzeba to dostosowywać do etapu rozwoju. Ale musimy też o to zapytać, jaki jest tryb pracy funduszu ze spółką, prawda, żeby później nie było oczekiwań i w jedną i w drugą stronę, że w startup na wczesnym etapie, który oczekuje troski w jakiś sposób i pomocy ze strony funduszu, trafia na fundusz, który zainwestował w 100 spółek i nie ma czas, i ma czas pół godziny miesięcznie na jedną, prawda? I może przeczyta sprawozdanie finansowe i nic więcej. Albo odwrotnie, prawda, że oczekujemy inwestora, który da nam spokój, a tu będziemy mieli oczekiwania spotkań, coli i tak dalej. Tutaj nie ma między nami chyba sporu, bo mówimy o tych samych rzeczach, tylko ja jednak bym się upierał, że najwięcej w tym zakresie funder dowie się od ludzi, którzy wcześniej robili biznesy z tym funduszem, od wcześniejszych spółek, no bo na spotkaniu, no to tak samo jak funder, no to wszystko, deklaracje to jest jedna rzecz, a rzeczywistość jest drugą rzeczą i to w obie strony.
w obie strony, to znaczy zarówno jakby fundusz też oczywiście słucha pomysłodawców i przede wszystkim słucha pomysłodawców, ale potem na którymś etapie coś sprawdza, robi jakiś due diligence, sprawdza rzeczy dookoła, więc można powiedzieć, że takie swoje due diligence też może robić funder, a im wcześniej to zrobi, a nawet przed przyjściem do funduszu, tym zaoszczędzi również czasu sobie i funduszowi. Porozmawiajmy teraz o pieniądzach, czyli to, co jest, myślę, zawsze to pewnie trudne na początkowym etapie. Przychodzi funder do funduszu, no i jeżeli wierzy w to, a jak powiedzieliśmy, dobrze, że wierzy, że ma coś, co zmieni świat, jakiś pomysł, jakąś technologię, to uważa, że ona jest warta bardzo dużo. Jak patrzycie na wycenę projektu w fazie seedowej i co byście jakby tutaj też doradzili founderom, jak rozmawiać w sposób naprawdę tutaj realistyczny z funduszem? Tutaj robi się nam taka klamra, bo powiedziałeś, że founder uważa, że projekt jest warty bardzo dużo. Fundusze oczywiście też chcą inwestować w projekty, które, i teraz uwaga, będą warte bardzo dużo. I to jest ta najczęściej różnica, to znaczy founder uważa, że ten projekt już jest warty bardzo dużo, a fundusz, jeśli nawet, to uważa, że ten projekt dopiero w przyszłości będzie warty bardzo dużo. W związku z tym, i to jakby na początek chciałbym powiedzieć, w zasadzie wszelkie tradycyjne metody wyceny przedsiębiorstw, które się stosują, na etapie wczesnym się nie sprawdzają. Znaczy ja czasami gdzieś sobie wrzucałem, mając się przygotować do jakiejś prezentacji, hasło wyceny startupów i trafiałem w internecie na strony, gdzie zaczyna się wyliczanka. Można wycenić metodą porównawczą, DCF-em czy tam odtworzeniową. To się nie sprawdza. Te metody istnieją, one oczywiście dają, czasami oczywiście robimy jakieś prognozy finansowe, czasami porównujemy z innymi startupami, ale to są tylko punkty odniesienia. Jakby od razu mówię, że jak ktoś przychodzi po jakimś programie, nie wiem, czasami się zdarzało, że z uczelni przychodzą naukowcy, mówią, my tu mamy wycenę i nie możemy tutaj ani krok od tej wyceny odejść, bo tyle nam wyceniono, że to jest obecnie warte. No to z całym szacunkiem ta wycena nic nie jest warta, bo to jest wycena czegoś, co jeszcze rynkowo nie zagrało. Marcin, tylko jedna uwaga do tego, co mówisz, bo oczywiście masz rację, tylko startupy też, bo my mówimy o różnych startupach, być może my mamy skrzywione podejście, bo my cały czas działamy w seedzie, w seed capital. Tak, ja zastrzegłem, że chodzi Tak, mi tak, o tak, takie było pytanie. etap seedowy. Czyli Absolutnie inwestujemy zastrzegam, że chodzi mi bardzo o etap wczesnym, ale seedowy. startup to jest też Tesla, prawda? Tak nazywa się startupem, siebie startupem, prawda? Tak, ale cały czas zastrzegamy, że my mówimy o etapie bardziej seedowym. Tak, żeby już było jasne, ktoś przychodzi z pomysłem, tak? Już mówiąc, Tak, no powiedzmy z jakimś prototypem MVP, tak? Pomysł jest bardzo trudno wycenić. Im późniejszy jest etap rozwoju startupu, czyli gdy pojawiają się klienci, bo to nie klienci, przychody, zyski, to tym łatwiej jest zastosować, nazwijmy to, tradycyjne metody wyceny typu DCF, czyli zdyskontowane przepływy pieniężne na przykład. Mogę sobie wyobrazić wycenę startupu metodą DCF, o ile on już jest rozwinięty, ma sprzedaż, ma zyski, to wtedy jak najbardziej tak, ale na etapie tym, na którym my inwestujemy, jest to absolutnie niemożliwe i nawet bawią nas troszkę czasami takie, bo są funderzy, którzy przychodzą w cudzysłowie bardzo dobrze przygotowani, zlecają wcześniej na przykład konsultantowi przygotowanie Excela z prognozami finansowymi, mając teraz oczywiście tylko pomysł w zasadzie lub jakiś tam zalążek produktu, prototyp czy coś takiego, że 0 klientów, przychodzą z rozbudowanym Excelem, z modelem finansowym na najbliższe 5 lat na przykład albo i więcej, który pokazuje dokładnie, ile w którym roku będą mieć przychodów, zysków, jaki będą generować przepływ pieniężny, jakie będą mieli nakłady inwestycyjne, czyli piękny Excel z całym rachunkiem DCF. Który zniesie wszystko. I ci funderzy myślą, że nam tym czy funduszowi zaimponują po prostu takim i mówią, no tu
mamy, ekspert nam zrobił taki piękny, mamy wycenę, prawda, i tu wszystko jest, już nie musimy dyskutować o wycenie, bo w tym Excelu wszystko jest, prawda, tam jest stopa, wszystko jest profesjonalnie zrobiona, wycena DCF, czegoś, czego nie ma. Tak, a my musimy z kolei się zastanowić, ile możemy mieć, ile chcielibyśmy mieć udziału w tej spółce w tym momencie, kiedy ona będzie warta tak naprawdę, tak? Czyli ile nam się opłaca w tej chwili zapłacić za udział, który doprowadzi do jakiegoś udziału w tym torcie na samym końcu. I w drugą stronę founder powinien myśleć w ten sam sposób, to znaczy ile on może oddać w swojej spółce, za jaką kwotę pieniędzy, aby na końcu mieć odpowiednią ilość udziałów w spółce. Tutaj musimy pamiętać o tym, że etap, na którym my rozmawiamy z projektem, fundusz seed czy nawet fundusz venture capital, zazwyczaj nie jest ostatnią rundą finansowania, czyli trzeba pamiętać o tym, że spółka musi mieć miejsce na kolejnych inwestorów. I tak tu naprawdę. przepraszam, że wchodzę w słowo, ale żeby Mhm. wszyscy nasi widzowie nas zrozumieli, wasz udział się wtedy zmniejsza. Zmniejsza, tak. Chyba że moglibyśmy zainwestować razem z nowym inwestorem, co też czasem się zdarza, że są takie Tak, ale to na razie które- troszeczkę upraszczamy, bo są mechanizmy, powiedzmy, które to korygują. Czyli musimy pamiętać, że na początku, znaczy i fundusz musi to rozumieć, że nie może wziąć za dużo, i założyciel musi rozumieć, że nie może oddać za dużo, ponieważ musi wyobrażać sobie tak naprawdę tą strukturę właścicielską na kolejnych etapach rozwoju spółki, czyli musi jakby do tego sobie dostosować, czyli musi myśleć tak naprawdę o kolejnych rundach finansowania. Natomiast jakby Dokładnie tak. i o wzroście wartości swojej spółki. Musi myśleć o tym, żeby kolejne rundy finansowania odbywały się przy wyższej wycenie, czyli w tym momencie oddaje coś za taką kwotę, za którą zbuduje jakiś istotnie podniesie wartość spółki, tak aby kolejne finansowanie uzyskać już przy lepszej wycenie. Ważne jest to, żeby pamiętać, i to jest chyba rzecz, która warta jest takiego jakiegoś tam powtarzania i propagowania, bo oczywiście doświadczeni założyciele o tym wiedzą, natomiast tacy, powiedzmy, którzy robią swój pierwszy czy tam drugi startup, mają pierwsze kontakty z inwestorami, bardzo często nie wiedzą, że do wyceny można podchodzić dynamicznie. To znaczy można nie spierać się na danym etapie, czy ta spółka jest warta tyle, czy będzie warta tyle, tylko przyjmować pewne scenariusze, w zależności od których albo zwiększy, albo zmniejszy się udział założyciela i automatycznie funduszu. Jak będzie lepiej, to udział funduszu będzie mniejszy, jak będzie gorzej, to udział funduszu będzie trochę większy. Musimy pamiętać o tym, że na całym świecie stosowane są też pożyczki konwertowalne, czyli takie, powiedzmy, pożyczki, gdzie w ogóle się nie spieramy o wycenę, a są dopiero konwertowane na udziały przy kolejnej dużej rundzie finansowania, gdzie ta wycena się jakoś tam obiektywizuje. Na polskim rynku to jest częsty mechanizm? Mówię o tym dlatego, żebyśmy nie uparli się na kłóceniu się czasami o udział w tym momencie w spółce, i to jest uwaga do wszystkich, do obu stron tak naprawdę, a skoncentrowali się na znalezieniu takich mechanizmów, że jeżeli jedna i druga, jeżeli founder chce ten fundusz, a fundusz chce tą spółkę, aby znaleźć taki mechanizm, i takie mechanizmy są standardami wręcz rynkowymi, które pozwalają na dostosowanie tej wyceny, tak aby na końcu tak naprawdę w tym jak największym torcie każdy miał taki udział, który będzie satysfakcjonował, który będzie odpowiadał po stronie foundera wkładowi pracy, pomysłu, jego zaangażowaniu, a po stronie funduszu ryzyku, które na siebie przyjął, pamiętając o tym, że to ryzyko na kolejnych etapach powinno być coraz mniejsze, czyli ten, kto na początku inwestuje, ponosi większe ryzyko, więc czasami oczekuje większej premii, a ten, kto wchodzi na kolejnych etapach, już to ryzyko ma nieco zmniejszone zazwyczaj, wobec czego jego premia może być nieco mniejsza. Dopowiedział jedną rzecz w zasadzie, że to zabrzmi może trochę jak mówienie o temacie z perspektywy inwestora, ale powiem w ten sposób, że founderzy nie do końca dobrze robią, gdy bardzo mocno fokusują się na uzyskanie jak najwyższej wyceny, szczególnie gdy są na bardzo wczesnym etapie rozwoju, bo często tak jest, że traktują to trochę jako rodzaj sportu, czyli im bardziej chodzimy po inwestorach i staramy się tą wycenę, a temu powiem 10 milionów, temu powiem 15, 17, 20 i ile mi się jeszcze uda tutaj tej wyceny mojego startupu wycisnąć i uważam to za swój wielki sukces, im ta wycena jest większa.
teoretycznie tak, no bo można powiedzieć, że mniej oddaje wtedy udziału w swoim startupie, czyli w ten sposób myśląc jest to prawda, ale jest też druga strona medalu, o której często zapominamy jako funderzy, że zbyt wysoka wycena na początku nie jest dobra w kontekście kolejnych rund finansowania. Dlaczego? Dlatego, że prawie każdy startup nie kończy swojego finansowania na pierwszej rundzie, bardzo rzadko się to zdarza, że bardzo źle jest na rynku postrzegane obniżanie wyceny lub brak wzrostu wyceny przy kolejnych rundach. I to jest bardzo ważna rzecz, że jak zbyt wysoko wywindujemy ponad nasze możliwości dowiezienia pewnych celów, które są związane z tym finansowaniem, zbyt wysoko wyciągniemy wycenę w tej rundzie, to kolejny inwestor nie będzie skłonny zwiększyć tej wyceny. Przyjmuje się, że takim zdrowym standardem jest, gdy przy kolejnych rundach finansowania ta wycena rośnie nie mniej niż dwukrotnie. To wtedy jest takie naprawdę, no przynajmniej na tych wczesnych etapach rozwoju, tak? A tutaj, gdy mamy tak, że kolejna runda ma wejść przy tej samej wycenie lub symbolicznie wyższej, albo nie daj Boże niższej, no to wtedy jest to raz, że trudniej jest wtedy, bo z jednej strony no, nie znajdziemy inwestora w kolejnej rundzie, którzy jeśli nie mamy na przykład klientów, nie mamy potwierdzonego modelu biznesowego, że zaoferuje nam tylko dlatego, że mieliśmy wycenę 10 milionów przy poprzedniej rundzie, czy 20 milionów, to zainwestuje przy wycenie 40 milionów przy tej rundzie. Nie, on sobie sprawdzi, na jakim etapie jesteśmy i powie, no, patrząc na wasz etap rozwoju, to mogę zaoferować 20 milionów wyceny, nie więcej, tak? I argument, że wcześniejszy inwestor wchodził przy 20 milionach, nie będzie dla niego dobrym argumentem, a wręcz spółka będzie postrzegana jako słabo rozwijająca się, ponieważ nie jest w stanie zwiększać swojej wyceny przy kolejnych rundach. I o tym trzeba pamiętać, że niekoniecznie dobrze jest maksymalizować zawsze tę wycenę. Nie zawsze urządzanie licytacji pomiędzy inwestorami, czyli wybieram tego, który zaoferował mi najwyższą wycenę, jest dobrym pomysłem. Znowu mówię, brzmi to trochę tak, jakbym chciał uzasadniać to, że my chcemy taniej nabywać udziały w startupach, ale tak nie jest w tym przypadku, ponieważ my również jako inwestor jesteśmy skłonni i często to robimy, może często, a robimy, zdarza się nam to robić, że jesteśmy skłonni negocjować nawet, i każdy inwestor jest skłonny negocjować, swój udział przy kolejnej rundzie finansowania, nawet jeżeli wchodził przy nieco niższej wycenie, to możliwe są różne, tak jak Marcin powiedział, operacje takie typu na przykład umorzenie udziałów poprzedniego inwestora albo emisja udziałów dla funderów po to, żeby zwiększyć udział funderów w spółce, bo jednym z argumentów podnoszonych przez funderów jest często to, i to jest słuszny argument, że nie mogą jako funderzy na wczesnym etapie spaść poniżej jakiegoś poziomu, ponieważ wtedy stają się mało atrakcyjni dla inwestorów kolejnej rundy. I to też jest prawda, bo inwestor nie zainwestuje w rundzie VC, czy w tej rundzie A, to różnie się nazywa, prawda? Jeżeli inwestor ma na przykład 50% udziałów, czy ponad 50% udziałów, nie daj Boże, już w startupie, no bo wtedy słusznie powie, nie ma tu już dla nas miejsca. Funder nie będzie miał motywacji do pracowania w spółce, której ma 20 czy 10% udziałów, tak? Czyli też nie można dopuścić do tego, żeby ten inwestor miał za niski udział i myślenie z drugiej strony, czyli taka w cudzysłowie pazerność ze strony inwestora, wyciskanie jak największych udziałów też nie jest dobrą strategią i my też w tym kierunku nie idziemy. O ile na początku naszej działalności może powiedzmy tak trochę myśleliśmy, tak teraz już nie myślimy w tym kierunku, że chcemy mieć jak najwięcej udziału, bo zdajemy sobie sprawę, że zbyt duży nasz udział utrudni spółce staranie się o kolejnej rundy finansowania. Można to korygować, ale samo wysyłanie na przykład informacji o spółce, gdy startup wysyła na rynek informacje, pokazuje swoją strukturę udziałową, w której inwestor seedowy ma 50% udziałów,
może zniechęcać fundusze kolejnej rundy do tego, żeby rozmawiać z tym startupem, więc też zdajemy sobie sprawę i unikamy też dużych udziałów w spółkach. To tak jakby w dwie strony działa, czyli za dużo jest niedobrze i za mało też nie jest dobrze. Trzeba jakoś złapać ten złoty środek. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie naszej rozmowy. Jeśli podoba Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj Sherpa Search on Tech na platformie, na której go słuchasz. Sherpa Search on Tech jest produkcją Sherpa Search, firmy Executive Search specjalizującej się w branży technologicznej. Pomagamy zatrudnić właściwych ludzi na stanowiska eksperckie i menedżerskie oraz doradzamy, jak budować i rozwijać stabilne i efektywne zespoły IT. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do wysłania e-maila na adres maciejszczerba@sherpasearch.tech lub kontaktu przez naszą stronę internetową www.sherpasearch.tech. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.